Odlotowi dziadkowie, Małgosia i Maciej w podróży. Zapraszamy. Okazało się, że chyba jest to nieczynne. Piątek, 14 marca, godzina 7 rano i mamy taką aurę. Tutaj stoimy przy plaży Skrzypki. Obok mamy jakieś ruiny niezamieszkałe budynków. Piękną wieżę widokową, ale tam do niej nie dojdziemy, bo jest niestety bagno. Takie miejsce postojowe, bardzo ładne, jeszcze nie jest, ojej, ale tutaj błoto jeszcze nie jest w pełni udostępnione, poza tym jeszcze jest zima. Jest plaża Skrzypki, tak się nazywa, nad Jeziorem Białym. Tam słychać ptactwo w oddali, koło miejscowości Jędrzejki. Cokolwiek by to nie mówiło, ktoś tam może sobie zobaczyć na mapie, gdzie jesteśmy. No, latem tu jest na pewno przyjemnie. Jest pomościk, kąpielisko, siłownia, drobny plac zabaw dla dzieci. No i ta wieża widokowa, no ale widać jaki grunt jest, no, nie będę tam szedł. Jeszcze się zawieruszę. A Małgosia jeszcze śpi, bo jest wcześnie. Ochłodziło się bardzo. Wyjeżdżaliśmy, to była słoneczna, piękna pogoda. Temperatura blisko 20 stopni. A tu masz taka niespodzianka. No zobaczymy, jak będzie dalej. Ptactwo przylatuje na wiosnę. I gęgadne ziemi uciekli. Dzisiaj jedziemy od rana. Nie pada, także jesteśmy zadowoleni. Mgła też opadła, ale rano był śnieg. Także temperaturka blisko zera. Teraz jedziemy przez bezdroża Podlasia, figurki po drodze. Jak widać. A już i ptaki przylatują. Tam chyba były żurawie, No przebiegły. Jesteśmy w miejscowości Bargłów Kościelny. Kościołek nam zginął. O, jest kościółek. Skręć w lewo. W końcu dobra droga. Jedziemy na Augustów. Wszędzie mamy plantacje po drodze paneli. I to coraz większe są te plantacje. Zamiast pomidorów i bananów. O, imponująca bryła. Bardzo. W stylu gotyckim. Tak brzmisz. Kościółek był w Sztabinie. Jesteśmy w Zwierzyńcu Wielkim. Chyba nie uchwycę tego kościółka. Dojechaliśmy do Kruszynia. Nasze dzisiaj miejsce docelowe. Będziemy zwiedzać meczet i nie tylko. Tak? Chyba tak. Oj, tu kubki po lewej stronie. Parking, nocleg. Dojeżdżamy do meczetu. Tam
delegację mundurową, No właśnie. niebieskie berety. Przyjechały coś się dowiedzieć, nie wiemy co. Nie będziemy im przeszkadzać. Czekamy. Widać, że meczet jest zamknięty, a oni chyba... My jesteśmy w Kruszynianach, przed meczetem, jak obraz pokazuje. Meczet jest zamknięty, nie wiemy, czy do niego wejdziemy, ale stanęliśmy najpierw na herbatę, właściwie kawę i ciasteczko. No i jesteśmy winni Wam wszystkim informacji, dlaczego samochód się zepsuł, bo było tyle szumu, laweta, a nie wiadomo czemu się zepsuł. No więc sprawa wyglądała bardzo właściwie prozaicznie. Rozrusznik był uszkodzony, pan go naprawił i oddał samochód. Jesteśmy panu bardzo, ale bardzo wdzięczni, bo dzięki temu jesteśmy tutaj i możemy jeździć dalej. Meczet w Kruszynianach. Pierwsza wzmianka o nim jest w źródłach z 1782 roku, w źródłach parafialnych, i to jest meczet Tatarów polskich, których osadził na tych ziemiach król Jan III Sobieski w podzięce za pomoc w walce przeciwko Turkom i nadał im tutaj te okoliczne ziemie, między innymi Kruszyniany. Meczet jest zamknięty. No kiedyś gdzieś tam czytałem, że można gdzieś zapukać i wtedy przychodzi pani i otwiera, ale tutaj nie ma żadnej kartki, więc nie wiemy. To jest budynek wpisany do rejestru zabytków. Więc jest bardzo ważny dla kultury polskiej i tatarskiej. Pomnik historii, nie wiem co on oznacza. 2012. W 2010 roku meczet odwiedził obecny król Anglii, Karol, co mamy uwidocznione tutaj na fotografii. I wizytę, a tu nawet jest napisane w 2010 wizytę księcia Karola. Podobny meczet jeszcze jest w miejscowości czy w wiosce Bochoniki. Może tam pojedziemy, a teraz pójdziemy w kierunku cmentarza Mizaru Tatarów polskich. Szliśmy do cmentarza Tatarów Kruszyniany. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1679 roku, czyli prawie 400 lat temu. Cmentarz muzułmański w Kruszynianach. Pomnik historii. Tak wyglądają te pomniki. Niektóre są to same zwykłe kamienie, a niektóre są w jakimś tam sensie ozdobne, z wyrytymi datami, imionami i imionami matki. Można przeczytać, więc data jest z 1855 do 1905. Litery są cyrylicą. To ten teren podobno kiedyś należał w obrębie Białorusi i tam jest znak półksiężyc i gwiazda. Tu odczytaliśmy Felicja Jakowlewna Romanowicz. Dat nie widzę. Zachar Matwiewicz Koryszkin żył 62 lata, zmarł w 1910. Symbol muzułmański, gwiazda i półksiężyc. Tu jest już nowsza część cmentarza, bardziej współczesna, bo mamy daty nawet
2016, bo cmentarz cały czas żyje, funkcjonuje. Ibrahim Półtorzycki, syn Felicji i Lucjana. W 38 urodził się, w 17 zmarł. No i też znaki. Zila Sucharzewska, zmarła w 2018. Symbol Półksiężyc. Kupujemy pamiątkę. Taki zestaw jest. Zobaczymy tutaj zajazd tatarski na końcu świata. Zobaczymy, czy cokolwiek jest tutaj do zjedzenia. No, to takie faktycznie na końcu świata. Okazało się, że chyba jest to nieczynne. No zobaczymy. Okazuje się, że będzie czynne, tylko trzeba zawołać obsługę. Dużo różnych zajęć, no. No tak. Nie zawsze ją można znaleźć, ale ja już znajdę, momentalnie. Czekaj. Dzisiaj sobota. Wczoraj byliśmy w Kruszynianach. Tam nie zjedliśmy, bo restauracja i jurta była zamknięta. A dzisiaj nocujemy w takiej miejscowości Zarzeczany. Koło Gródka. Po stronie polskiej oczywiście. Jedziemy za chwileczkę dalej. Obejrzeć inne zabytki w tym rejonie. Wyruszamy. Zjedliśmy śniadanie, pies nakarmiony. Jedziemy Ordynki do klasztoru męskiego. Więc zobaczymy, jak to wygląda. Prawosławnego. Do zobaczenia. Jest zimno, bo ogrzewanie się włączy. Po drodze, jeszcze w Gródku, trafiliśmy na taką piękny obiekt prawosławny. Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Zaraz spróbujemy zobaczyć, czy jest otwarte, żeby zerknąć chociaż do środka na chwilę. Okazało się, że jest otwarte. No, piękne wnętrze. Na posadzce dywany, ikony. Bardzo bogate. Piękny obiekt.
po drodze natrafiamy na takie kościoły prawosławne. Cerkiew. A, bo to jest cerkiew w nazwie prawosławia, to nie kościół, tylko cerkiew, tak? Michałowie. Cerkiew? Cerkiew w Michałowie. To poprzednio była zła informacja, to nie Michałowo, tylko... To jest cerkiew Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Nowej Woli. Ot tak. No przyjechaliśmy pod ten monastyr, ale trzeba iść pieszo. Dalej nie ma drogi dla samochodów, on tam w głębi jest. Chyba. Do klasztoru prowadzi taka kładka, bo teren wkoło jest podmokły, ale latarnie stoją, więc można przyjechać również wieczorem i zobaczymy, bo tam jest, pisało na tablicy, że nie wolno robić zdjęć, filmów, więc zorientujemy się. No, zbliżamy się już do głównego wejścia. Monastyr otoczony jest nawet fosą. No jesteśmy już na terenie. Na razie robimy zdjęcia. No to jest klasztor męski. A jak to się nazywało? Spit? A, świętego Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczarskich. No. Samochody stoją, jakoś dojeżdżają. Piękny dzwon. Nie wiem, czy te domki to jako cele są zrobione. Nie mam żadnego pojęcia. Nagłośnienie nawet. Pozwoliłem sobie wejść do takiego jednego pomieszczenia. To jest stół. Nie wiem, czy medytację, czy co tutaj będą wykonywać. To jest chyba główny obiekt modlitw. Dzielnica Gdańsk-Brzeszcz, ulica Traugutta. Znamy. No tam się znajduje świątynia prawosławna. Tak, też wiemy. W tym miejscu, w czasach wolnego miasta Gdańska, tam znajdowało się krematorium. Ale nie jestem przekonany, czy to był jakikolwiek tam obóz zagłady, czy to też była taka spalarnia zwłok, trudno mi to określić. Raczej spalarnia zwłok, chociaż podobno niektóre źródła mówią, że nawet wykorzystywano ludzi do produkcji środków higienicznych, znaczy zwłoki. Mydełko, tak. Robimy zdjęcie. 2010 rok ta cerkiew, to się na 2010. To miejsce, tak? 2010. Tak, wystrój tego wnętrza sprawia takie wrażenie, gdyby to wszystko zostało wykonane gdzieś tam pochodzi z XIX stulecia, bądź też pochodzi ze wcześniejszego okresu. Nic z tych rzeczy, wszystko jest wykonane współcześnie, dlatego że my nie wprowadzamy takiego nowatorstwa,
A wszystko jest wykonane tak tradycyjnie, stylowo jak widzimy. 2010. A to ojciec bywa też w Gdańsku? Rzadko? Mieliśmy niedalekie, kiedy jeszcze pracowałem, to mieliśmy swój ośrodek wypoczynkowy w Karwi. Wiecie, gdzie ta Karwia jest? Karwia, tak. Przy samym Rodzewie, to jest najdalej wysunięty punkt Polski na północ Polski. Tam jest Jastrzębia Gruba dzisiaj. A ilu was tu jest? Przemieszczamy się. Tak, musimy się przemieszczać. No przyjmiemy was tutaj zwiedzających. Ale nie, no tak, Czy też ale ilu was... prawosławnych pielgrzymów, No. czy też prawosławnych pielgrzymów południków, tak że nie z tego. Ale braci ilu jest? Nas trzech tutaj, takie przydomki tam wzięliśmy, Aha. takie to są nasze cele i każdy z nas zajmie takim jednym domku. Nas trzech. A z czego żyjecie? Z powietrza? Jak to z powietrza? No uczymy się, że ja pracowałem tutaj, mam jedną emeryturę. No to tak wiele się tak do. Jak to nazywamy? Też miejsce modlitw? Cerkiew, tak. No przepraszam, że tak pytam, ale... No tak, no cześć, no pytanie, tak. Ja też się... A z zewnątrz dużo osób przychodzi na ten mszę? No tak, no. Właśnie jeszcze nie dokończyłem tego, także obecność potencjał dla pierwszych i tam sobie tak jest. 60-20 osób z całego roku, nie w tym dzieci. To dużo. No. No wracamy. Myśmy porozmawiali z ojcem, z bratem Andrzejem, tak ma na imię. Tak, Gosia? Tak. I co? Trochę zimno, co? No wiem. No, się ogrzejemy. Herbatkę teraz czy potem? Zobaczymy, jak dojdziemy. Dobrze.